Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zobaczymy sobie opuszczonego Jumbo Jetta 747. Chodźcie. Znajdujemy się w Grecji, na byłym lotnisku Helenik, gdzie stoją sobie opuszczone samoloty, między innymi 747, 727, 737, no i takie mniejsze niektóre awionetki. Ale słuchajcie, wejście tutaj zajęło mi bardzo dużo czasu i bardzo dużo pozwoleń, bo musiałem uzyskać pozwolenie najpierw od dyrektora muzeum, który jest właścicielem tych samolotów, oraz od dyrektora, który jest właścicielem tej ziemi, tego lotniska, więc to nie było łatwe. No i nie ukrywam, że nie było też tanie. Właśnie w tym momencie panowie z tamtej strony ogarniają sprzęt i zaraz podstawią schody, którymi wejdziemy do środka. Ale najpierw przejdźmy się dookoła i zobaczmy inne samoloty. Jesteśmy pod spodem Jumbo. Tutaj mamy tylne golenie i całe wnętrze. Miejsce, w które się chowa podwozie, na którym samolot sobie ląduje. Ja włączę tylko latarkę. Zobaczcie, widać całą awionikę, całe oświetlenia. Koła, jakie te koła są ogromne. To jest jeden z największych samolotów na świecie. Ustępuje. Podobne rozmiarami też jest Antonow, rosyjski, i chyba Airbus A380. Dobra, chodźmy, przejdźmy się jeszcze do przedniej goleni. Powiem wam, że dawno mi się tak gęba nie cieszyła, żeby oglądać opuszczony samolot. No nie do końca opuszczony, tak, bo jest właścicielem go muzeum, aczkolwiek to muzeum bardzo ciężko plecie, że tak powiem, a potem wam wytłumaczę, o co tak naprawdę chodzi. Zobaczcie, tu jest przednia goleń i podobno istnieje możliwość wejścia do tego samolotu gdzieś tędy, ale dokładnie wam nie powiem, bo nie wiem. I nie widzę tutaj jakiegoś przejścia, żeby można było wejść gdzieś dalej. No ale jest taka teoria i podobno jest to możliwe. Może właśnie przez ten właz tutaj, o. Chyba można wejść do środka. Zobaczcie, za mną w tle 727. To jest pierwszy samolot, który latał właśnie pod barwami Olympic Air. Przechodzimy sobie pod skrzydłem. Tylne ma te stateczniki, jeżeli są jacyś technicy, to będą wiedzieć dokładnie, jak się to nazywa. Ma urwane, ale summa summarum samolot ogromny, mniejszy od 747, ale i tak ogromny. Jeżeli chcielibyście tutaj wejść, to ja wam w opisie tego filmu podam namiary, żeby zrobić to legalnie. Trzeba zapłacić im, oni mnie zcharge'owali 110 euro za podstawienie schodów i całą obsługę tego samolotu, no ale ileż macie takich opuszczonych samolotów na świecie, więc rzeczywiście warto było to zrobić. Ale możemy się zachwycać dużymi samolotami, ale też możemy zobaczyć mniejsze samoloty. Tu są śmigłowe, a te chyba, nie, te też były śmigłowe. Do tych już będzie łatwiej zajrzeć do środka, mają szyby powybijane. Podejdźmy sobie tu. Tutaj widzę, miał chyba luk na bagaże, bardzo jest to prawdopodobne. A tu mamy schodki. Można to otworzyć? No nie trzyma się tak, jak bym chciał. I myk, schodki. To jeszcze można otworzyć. O, jak król. Wejdźmy do środka, jeżeli to się nie urwie. Taki prywatny samolot Urbex History.
środku oczywiście pełno syfu i trochę mi się to nie podoba, ale zobaczcie, wszystkie przyrządy są powyrywane, ale trochę zostało. Tu jakieś przyciski, radio, kompas, silnik. Chyba będzie to powtórzone dla drugiego pilota. O, tu ile przycisków. No w takim już gorszym stanie. Mam nadzieję, że Jumbo będzie w lepszym. Więc chodźmy, podstawmy schody pod Jumbo i wejdźmy na jednego z największych samolotów na świecie. I witamy w środku. Zobaczcie, ile tutaj było miejsca. Jesteśmy na samym przodzie samolotu. Tu mi się coś wydaje, że była strefa biznes, komfort. Na pewno lepsza niż ta normalna. Jeszcze się otwierają półeczki. 30 funtów maksymalnie. Tu mamy zonę A, propylea. I oczywiście motywy greckie wszędzie. A tutaj powinien być radar z tamtej strony na nosie. 747 to samolot dwupoziomowy. Więc zanim wejdziemy na górę, to przejdźmy się jeszcze do końca. Tutaj wygląda, jakby była kuchnia dla stewardess. To są chyba do water heater, no to jest do gotowania wody. A tu są takie piekarniki. Tutaj była zimna woda, ciepła woda. To są jakieś podgrzewacze do wody chyba. Tu są kuchenki. Jedna, druga kuchenka. Oven. Zobaczcie, wszystko jest pozamykane, żeby się w razie turbulencji nie pootwierało. Też jakieś pojemniczki. Tu mamy to samo powtórzone z drugiej strony. A tutaj szafki, w których mogły trzymać jakieś jedzonko. Tu mamy Aria Main Power. Co to jest? Też jakiś schowek, ale to jest chyba zasilanie może tej strefy, że stewardesy mogły wyłączyć lub włączyć oświetlenie. Na przykład jak samolot daleko leciał, bo takie samoloty daleko latały, to żeby nie mieć jetlaga, to wszyscy szli spać. Duży jest ten samolot i powiem wam, że nawet ja bym się w nim mniej bał latać. Tu zobaczcie, jest kibelek. Toaleta. Zawsze się zastanawiałem, czy ona mnie nie wciągnie. To teraz idziemy klasą ekonomiczną. Tu mamy szafki. Kolejną kuchnię. Tutaj mamy co? To samo, też mamy kolejną kuchnię. A tutaj już resztę klasy ekonomicznej. Zona C, Partenon. Tu schowek na gazety. Zobaczcie, idę, strefa D, Akropolis. Jaki ogromny jest ten samolot. I mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. 10 miejsc w jednej linii. Naprawdę ten samolot mógł przewozić ogromną ilość ludzi na ogromnych trasach. Ale dojdźmy sobie do końca, bo na końcu jest strefa Agora. Ciekawe, czy rzymska, czy grecka. Zaraz się dowiemy. Tu się im coś urwało. O, jaki kineskop. Zobaczcie, jaki telewizor tutaj stoi. I rzutnik tam był u góry i wyświetlali filmy. Storage below. Tu kibel jakieś. To chyba na tej ścianie miało wisieć. I tu mamy kibel dla toalety, dla załogi. Towel disport push. I kibelek. To zobaczcie, kto by was taką cienką rurą wciągnął. Szafki. Cały czas łażą i gadają.
I z drugiej strony. Z drugiej strony jest to samo, ale tutaj coś jest jeszcze. Zobaczcie, widać całe poszycie samolotu. Teraz tam wsadzę kamerę. I kamera ląduje do góry. No. I tak widać to, co jest nad naszymi głowami w samolocie. Akurat w tym, bo ten jest duży, to myślę, że jeszcze jedno piętro jest przed nami, więc myślę, że po prostu tutaj, no nie wiem, bagaże na pewno tutaj nie były, bagaże były pod spodem, ale cała technika tutaj szła. Jakieś linki. Jakby wam się kiedyś zdarzyło lecieć samolotem, to na samym końcu macie zawsze w każdym samolocie takie dodatkowe siedzenia. One nazywają się jump seat. To są dodatkowe siedzenia, na których może podróżować na przykład załoga, albo jeżeli jakiś pilot sobie wraca z pracy do domu, to też na takim fotelu może usiąść. Zdarza się też tak, że na tym pakują pasażerów. Linie lotnicze działają w ten sposób, że sprzedają większą ilość biletów niż to, ile jest faktycznie miejsc w samolocie, i często się zdarza tak zwany overbooking. No i wtedy generalnie nie ma miejsca dla takiego pasażera i albo jest przebukowywany rejs na inny, albo on nie leci, dostaje oczywiście pieniążki i tak dalej. Albo jeżeli się zgodzi kapitan, to może usiąść właśnie na takim jump seacie. To byśmy mieli dół odhaczony, chodźmy teraz zobaczmy górę, czyli klasę biznes, bo to, co było na przodzie, to było premium, a nie biznes. Biznes jest u góry. Powiem wam, że ja się wcale nie dziwię temu prezesowi, że on chce zrobić muzeum tutaj, bo zobaczcie, ile na świecie macie opuszczonych jumbojetów. No i zresztą, czy wy byście nie odwiedzili takiego miejsca, takiego muzeum, co ma opuszczone samoloty i można do nich wejść? No, myślę, że to by połowa z was by na pewno chciała coś takiego zobaczyć, jak nie tak naprawdę większość. No i chodźmy na górę, do klasy biznes. W ogóle Boeing podczas robienia tych samolotów wpadł na pomysł i powiedział, że zróbmy wejście na górę na wprost. To będzie takie majestatyczne. No i miał rację, jest mega majestatyczne. I nawet już na samym wejściu, zobaczcie, jest bar. Już nie taka na dole kanciapa, tylko jest normalnie jak bar. Zobaczcie, o wiele większe fotele są. O wiele większe fotele, bo naprawdę tu by się mogły zmieścić, gdyby nie było tych oparć, 2 osoby na spokojnie. A tutaj? Szafka na jakieś ubrania. Mamy całą strefę biznes. Jest przeogromna. Nie no, żartuję, ale i tak naprawdę jak na biznes to taki biznes z grubej rury. Urbex History w klasie biznes. Obejmie mnie ten pas. Cyk. Cyk. I jak ja tutaj leciałem, to cała podróż wyglądała właśnie w ten sposób. W ogóle się nie ruszałem. Powiem wam, że jest miejsca o wiele więcej niż w normalnej klasie. Tu mamy stolik, który się otwierał. Można go było sobie wyregulować. Wygodnie, fajnie. Oczywiście fotele szersze. Ten podłokietnik, nie wiem, ale fotel na pewno można było położyć, nie chcę tutaj grzebać. Słuchajcie, mamy ogarnięty dolny pokład, mamy ogarnięty górny pokład, ale nie mamy ogarniętego miejsca kokpitu, gdzie są piloci. A jest on otwarty, więc wypadałoby tam wejść. No i słuchajcie, mamy kokpit. W tym miejscu był jump seat, tutaj siedział chyba mechanik, a tutaj z przodu siedzieli sobie piloci. Zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich przekaźników i włączników. Witam Państwa na pokładzie linii lotniczych Urbex History. Dzisiaj lecimy sobie do opuszczonego kraju. Na zewnątrz jest plus 50, wewnątrz jest plus 20. Proszę zapiąć pasy, ponieważ pilot nie potrafi prowadzić. Zapraszam na miły rejs. No i fajnie. Boost, czyli to są te bezpieczniki. Czy fuse to jest chyba storm on off. Fajny dźwięk wydaje ten przycisk. A co mamy tutaj z przodu? Tutaj jest autopilot, tylko że jest wyciągnięty, ale w tym miejscu jest na bank autopilot.
bo to kojarzę, to sobie sprawdzałem wcześniej. A tutaj była całe informacje, jak na przykład kompas, tylko że te samoloty w którymś roku zaczęły mieć tak zwany glass cockpit, czyli wtedy już wszystko było na takich wyświetlaczach elektronicznych. Tutaj jeszcze chyba tego nie było i one miały takie zwykłe, najprostsze wyświetlacze analogowe. A co mamy tu? Tu mamy napisane flap, czyli to mogą być klapy do hamowania. Nose down. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Ale tu jest moc silników, ciąg chyba. 1, 2, 3, 4 silnik. Braking, to są chyba hamulce, tędy się włączało. A tu się chyba blokowało golenie tym. Ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, co to jest. Tutaj był trymer, to jest urządzenie, którym się steruje końcówką tam na ogonie i on chyba też pomaga w korekcji lotu. Natomiast tutaj jeszcze, słuchajcie kochani, mamy pedały. Tak, w samolocie są pedały i można nimi skręcać samolotem. Nie wiem, czy się ruszają tam, tak nie zobaczę, czy się to rusza na skrzydłach, ale tak powinno być. A tutaj mają, co to jest? Nose gear conteret. Nie wiem, wolę nie dotykać, bo zaraz się okaże, że wypadnę stąd albo się katapultuję. W tym miejscu powinien być wolant, którym można sterować samolotem. No niestety tutaj już go nie ma, ale zobaczmy sobie, co jest z tyłu. Tutaj z tyłu siedział sobie mechanik pokładowy i nie wiem, co on tutaj robił, bo nie ma sprzętu. Aha. Ale generalnie widzę, że ma dużo przełączników, jakieś boost pump, pompy, fuel head, czyli podgrzewanie paliwa. Tutaj też pompy. Tu jest take off and landing. Tutaj co mamy? A to są jakieś informacje po prostu, co robić w danym momencie, na danej wysokości. Tu są engine fire detector, czyli jakby się zapaliły te silniki. APU start and... APU to jest chyba, nie chcę skłamać, ale to jest chyba jakiś system, który na ziemi działa. Nie, to jest coś, co jest na ogonie i ono produkuje prąd dla samolotu. To jest chyba właśnie APU. A oni je ładują jak jesteśmy na ziemi. Jak podjeżdża i tam nie kontroler, tylko w koordynator podpina taki wąż, wtyczkę i ładuje ten samolot. Tu mamy resztę bezpieczników. I tutaj też, których jest bardzo dużo. No to ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Zobaczcie nasze ostatnie filmy. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć!